Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o tym, czy wybuchła pełnoskalowa wojna między Indiami a Pakistanem i czy ta wojna ma tylko znaczenie lokalne, czy też dużo szersze, geopolityczne. Co różni te dwa kraje, jak olbrzymi potencjał militarny oba mają, o tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Najpierw jednak dwa ważne ogłoszenia. Pierwsze takie, że do końca tego tygodnia Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności prowadzi rekrutację do kolejnej edycji szkoły. To specjalny program, w którym możecie Państwo spotkać zarówno wybitnych polskich przedsiębiorców, wybitnych menadżerów, ale też wybitnych generałów i specjalistów od spraw międzynarodowych i geopolityki. To wszystko łączymy ze sobą w wielki, holistyczny program rozwojowy. Tu w tej szkole kreujemy przyszłych liderów, przyszłych właścicieli firm, premierów, ministrów, mamy nadzieję. I możecie Państwo zgłaszać się do końca tego tygodnia. Link do szkoły i do możliwości zapisania się, rejestracji znajdziecie na tej stronie. A jednocześnie przypominam, że 12 maja w Warszawie odbywa się konferencja na temat bezpieczeństwa Polski, na temat tego, jak Polska powinna budować swoje bezpieczeństwo w regionie właśnie wobec różnych zagrożeń. Andrew Michta, znany Państwu bardzo dobrze, będzie przedstawiał tezy do raportu, który Instytut Wolności opublikuje, a wielu znakomitych specjalistów od bezpieczeństwa będzie na tej konferencji występowało. Możecie Państwo wziąć w niej udział. Link do zakupu biletów znajdziecie również pod nagraniem. Tam też pełna lista gości, którzy wystąpią na tej konferencji. Tyle zapowiedzi. Pozdrawiam wszystkich patronów. Dziękuję za Wasze wsparcie i już zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Halo, aplikacja audio do medytacji i modlitwy, która dba o Twój wewnętrzny pokój, skupienie i zdrowy sen, nawet wtedy, gdy wydarzenia na świecie nie zwalniają tempa. Pobierz z linku w opisie. Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, Patryku. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy to już jest poważna, pełna skalowa wojna? Znaczy, czy ona grozi nam, bo jeszcze taką nie jest, tak? Zaczęły się, może opowiedz o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2 dni. Na pewno sytuacja jest bardzo poważna i możemy powiedzieć, że jesteśmy na progu ewentualnej wojny między Indiami a Pakistanem. Na razie mieliśmy akcję zbrojną, uderzenia rakietowe na 9 celów w Pakistanie. 24 rakiety ponoć zostały odpalone na te cele. Zarówno dotknęło to terytorium Kaszmiru kontrolowanego przez Pakistan, a przypomnijmy, to jest region podzielony między te dwa państwa i sporny, o który te dwa państwa już stoczyły kilka wojen, więc zarówno cele uderzyły w tym terytorium spornym po pakistańskiej stronie, jak również, i to jest nowe i pokazujące eskalację, uderzyły głęboko w terytorium Pakistanu, nawet 100 kilometrów w głębi Pakistanu, w prowincji Pendżab, najważniejszej prowincji pakistańskiej. W związku z tym, jak porównamy sobie tę sytuację do podobnej z 2019 roku, to widzimy jednak dużo poważniejszą odpowiedź Indii. Indie zresztą mówią, że to jest kara czy odwet za ataki terrorystyczne w Pahalgam w Kaszmirze 22 kwietnia. No i ta kampania... Kiedy zginęło 26 osób, terroryści zaatakowali turystów. Dokładnie, indyjscy turyści zginęli, wtedy to był najpoważniejszy atak w Indiach od prawie 20 lat, w związku z tym premier Modi zapowiadał o stosowną odpowiedź i ukaranie sprawców i wczoraj po prostu dotrzymał słowa, więc
to było poważniejsze uderzenie niż to w 2019 roku, bo wtedy był jeden obóz terrorystyczny w takim terytorium spornym, Gilgit-Baltistan, nie właściwe terytorium Pakistanu. Tutaj mamy 9 celów w tym terytorium, na terytorium właściwego Pakistanu, więc skala tego wydarzenia jest dużo większa. Jednocześnie jednak Indie starały się nie wyrządzić zbyt wiele szkód i ich oświadczenie z ubiegłej nocy wskazywało na wolę deeskalacji i ograniczenia strat. Podkreślono, że nie uderzyły w cele rządowe, w cele cywilne, w cele wojskowe w końcu, tylko uderzyły w domniemane miejsca przebywania, obozy szkoleniowe, siedziby głównych pakistańskich organizacji terrorystycznych, przede wszystkim w siedzibę Lashkar-e-Toiba na terytorium w Muridkę, w takim miejscowości przy granicy z Indiami, oraz na siedzibę organizacji Jaish-e-Mohammed. Z tego, co niedawno słyszałem, widziałem doniesienia ze źródeł zbliżonych do Jaish-e-Mohammed, tam w tym ataku zginęła cała rodzina Maulany Ashara, czyli szefa tej organizacji, którego Indie oskarżają o działalność terrorystyczną, którego poszukują od kilkudziesięciu lat. To jest człowiek, który został uwolniony w 1999 roku z więzienia w Indiach po tym, jak terroryści porwali samolot indyjskich linii lotniczych, który wylądował w Kabulu i tam w zamian za uwolnienie pasażerów tego samolotu Indie uwolniły właśnie Maulana Ashara i jest duże prawdopodobieństwo, że on też w tych atakach zginął. W związku z tym to była odpowiedź za atak ze strony Indii. Ale Pakistan też nie pozostał bez odpowiedzi. Zestrzelił kilka, jak podają w każdym razie, zestrzelił 5 samolotów, w tym 3 Rafaele i po jednym Su-30 oraz MiG-29. Czyli to też jest poważne straty Indie poniosły. Dzisiaj rano, bo nagrywamy tę rozmowę dokładnie o 10 rano w środę, dzisiaj rano też pojawiły się informacje, że Indie odcięły Pakistan od dostaw wody. Nie wiem, na ile to jest skuteczne, ale to brzmi poważnie. Rozmawiamy o tym nie tylko dlatego, że po prostu jest to konflikt i to jest ważne i ciekawe, ale dlatego, że jest to konflikt 2 państw nuklearnych, które posiadają broń nuklearną, które posiadają potężne armie, no i które też są geopolitycznie powiązane coraz bardziej jakby z różnymi blokami. Tak? Rozumiem, w ostatnich latach Indie zbliżyły się do Zachodu, do Stanów Zjednoczonych, stają się jednak krajem bardziej demokratycznym i bardziej świeckim, a Pakistan państwem islamskim, bardziej religijnym, rządzonym przez wojskowych i zbliżonym do Chin. To pewnie trochę uproszczony obraz, ale to chciałbym, żebyśmy zrozumieli jakby gdzie te państwa są i z czym to się może wiązać. I jakby proszę opowiedz trochę o potencjale militarnym obu państw, co się to może przekształcić i czy to może mieć większe implikacje dla całego świata. No to są państwa posiadające jedne z największych armii świata. Pod względem liczebności indyjska armia jest chyba 2. na świecie, natomiast pakistańska jest bodajże 8. Tak, z jednej strony mamy prawie 1,5 miliona ludzi pod bronią, z drugiej strony 600 000. To są państwa posiadające broń nuklearną, rakiety balistyczne, rakiety do przenoszenia tej broni, nowoczesne uzbrojenie. Pakistan był przez lata wyposażany w uzbrojenie przez Stany Zjednoczone, ostatnio przez Chiny, natomiast Indie kupowały przede wszystkim broń w Związku Radzieckim, później w Rosji, a w ostatnich latach właśnie coraz częściej w Stanach Zjednoczonych i w Europie, w tym we Francji, stąd te Rafaele, które wykorzystano pewnie do ataków na cele w Pakistanie. To są państwa posiadające jedną z większych sił pancernych, tak, mamy z jednej strony ponad 4000 czołgów, z drugiej strony 2000. Ta przewaga po stronie indyjskiej jest wyraźna w każdym w zasadzie rodzaju uzbrojenia, czy lotnictwo, czy marynarka wojenna, czy siły pancerne, czy artyleria. Siły indyjskie są przynajmniej 2-krotnie większe, lepiej wyposażone i liczniejsze. W związku z tym Pakistan ma tutaj pewną słabość i dlatego dla Pakistanu tą gwarancją ich bezpieczeństwa i przetrwania w ewentualnym starciu z silniejszym sąsiadem
jest broń nuklearna i to jest to, co przykuwa, prawda, uwagę świata, bo te państwa mają oba około 180 głowic nuklearnych, mają środki do przenoszenia tych głowic, no i mają też zawaśnione relacje, historię wielu wojen. Indie oskarżają też Pakistan o działania terrorystyczne, o wspieranie transgranicznego terroryzmu, czyli różnych organizacji kaszmirskich i generalnie pakistańskich, które działają na całym terytorium Indii. I w związku z tym to było jakby w zawieszeniu, tak? To było do przewidzenia, że w sytuacji, jeżeli w Indiach doszłoby do poważnego ataku terrorystycznego, to będziemy mieli do czynienia z eskalacją ze strony Indii, co w najgorszym przypadku może przerodzić się w wojnę nuklearną. Oczywiście to jest do tego droga bardzo daleka, ale Pakistan, mając słabość tutaj w tych siłach konwencjonalnych, dla niego wykorzystanie broni nuklearnej jest ostateczną gwarancją przetrwania. W związku z tym tylko i wyłącznie w sytuacji jakiejś wojny konwencjonalnej, jakiejś ofensywy lądowej, która by zagrażała Islamabadowi czy Rawalpindi, tylko w takiej sytuacji pewnie Pakistan mógłby sięgnąć po broń nuklearną. To jest na razie główny instrument odstraszania. Dlatego Pakistan na przykład nie przyjął takiej strategii no first use. Tak? Pakistan zaznacza, że może użyć broni nuklearnej jako pierwszy w sytuacji zagrożenia własnej egzystencji, więc to pokazuje, że jeżeli Indie by się zdecydowały na jakąś ofensywę lądową, to Pakistan wtedy mógłby dopiero sięgnąć po taką broń, ale jak mówię, do tego jesteśmy jeszcze bardzo daleko. No ale nawet jeśli broń nuklearna nie zostanie użyta, miejmy nadzieję, że nie zostanie, jak powiedziałeś, jesteśmy od tego daleko, no to użycie tych środków konwencjonalnych, które mają oba kraje, i tak może przerodzić się w bardzo krwawy i pełen ofiar, niezwykle brutalny konflikt. Te państwa mają już historię konfliktów. Może przypomnijmy też, tak? To się toczy skoryguj, jeśli mówię źle, od 1947 roku, kiedy brytyjskie Indie zostały podzielone. Jest jeden sporny obszar, to jest Kaszmir, i na jego terenie odbyły się już chyba trzy konflikty wojenne i one były niezwykle brutalne. Indie i Pakistan stoczyły już 3,5 wojny, w tym 2,5 o Kaszmir. Pierwsza w 1947 do 1949 roku właśnie zakończyła się podziałem tego spornego terytorium, czyli regionu zamieszkanego w większości przez muzułmanów, a który wolą swojego władcy przyłączyć się chciał do Indii. I wtedy ustalono podział tego regionu, właśnie 2/3 zajmują mniej więcej Indie, 1/3 Pakistan. Później w 1965 roku Pakistan próbował zbrojnie zmienić ten status quo i rozpoczął drugą wojnę o Kaszmir, którą przegrał, albo ona się zakończyła po prostu bez zmiany status quo. Później kolejna wojna była w 1971 roku między tymi państwami, poważna na dużą skalę, ale ona nie dotyczyła Kaszmiru, tylko Bangladeszu, bo Indie włączyły się w wojnę o wyzwolenie Bangladeszu, czyli to, co wcześniej było Pakistanem wschodnim i zachodnim, się rozłączyło i z Pakistanu wschodniego powstał niepodległy Bangladesz. Dzięki zwycięstwu Indii nad armią pakistańską, tam wtedy do niewoli wzięto 90 000 pakistańskich żołnierzy i to zostaje taką raną na pakistańskiej tożsamości do dzisiaj. Tak? Pakistan obawia się, że Indie doprowadziły wtedy do rozpadu tego państwa, do podziału tego państwa i że będą Indie dążyły do tego w przyszłości. W związku z tym Indie są uznawane za egzystencjalne zagrożenie. Ale dlaczego mówię o 2,5 wojny albo 3,5 wojny? Bo jeszcze w 1999 roku doszło do takiego ograniczonego konfliktu właśnie w Kaszmirze wokół miasta Kargil, gdzie też Pakistańczycy próbowali przejąć kontrolę nad tym terytorium. Wysoko w Himalajach to była najwyżej na świecie toczona wojna. Czasem te działania zbrojne i posterunki policji były na 6 kilometrach, tak wysoko w śniegu. To była też jedna z najdroższych wojen, w których zginęło niecałe 1000 ludzi, dlatego nie kwalifikujemy tego do końca jako pełnoskalową wojnę. To był konflikt o
niższej intensywności. No, od tamtego czasu mamy kilka takich sytuacji, które grożą wybuchem konfliktu. W 2003 roku chociażby były ataki na parlament w Nowym Delhi. Wtedy też Indie groziły atakiem na Pakistan. Nic z tego nie wyszło dzięki naciskom międzynarodowym. W 2008 roku podobnie po atakach Lashkar-e-Toiba na Mumbai, wtedy 200 osób zginęło blisko. Wtedy też Indie nie zdecydowały się na taką zbrojną odpowiedź. Game changerem, tą zmianą jest nowy premier, który od 2014 roku rządzi Indiami. Narendra Modi z prawicowej partii BJP, Indyjskiej Partii Ludowej, kreuje się na silnego lidera, który nie rozmawia z Pakistanem, który domaga się przede wszystkim rozmontowania tej infrastruktury terrorystycznej i który mówi, że nie obawia się tego parasola nuklearnego Pakistanu. Dlatego w 2019 roku doszło do tego precedensu, kiedy indyjskie myśliwce wleciały na terytorium Pakistanu i zbombardowały ten jeden obóz szkoleniowy, domniemany terrorystów. I dzisiaj jest drugi precedens, tak, krok dalej, większa eskalacja ze strony Indii, które pokazują, że będą z Pakistanem grały twardo. I teraz, co się wydarzy dalej, zależy tak naprawdę od odpowiedzi Pakistanu. Czy poprzestaną na tych działaniach nocnych, tak, kiedy twierdzą, że zestrzeliły 5 samolotów indyjskich. Indie na razie tego nie potwierdzają. Mamy też, pamiętajmy, cały czas do czynienia z wojną informacyjną. Między tymi stronami jest dużo też przekłamania w mediach społecznościowych, więc trzeba tutaj być troszkę ostrożnym. Bo zestrzelenie 5 samolotów to nie jest byle co. Tak, jak czasami porównajmy to sobie z informacjami, które docierają do nas z Ukrainy. Jak tam spadnie jakiś samolot, to mówimy o tym przez tydzień. Tak? A tutaj jednej nocy miało spaść 5 samolotów indyjskich, więc pytanie, na ile te informacje są rzeczywiście prawdziwe, a jeśli są, to znaczy też o bardzo dużej skuteczności pakistańskiej. Dokładnie. Dzisiaj rano mieliśmy konferencję prasową indyjskiej armii i Ministerstwa Obrony. Tam nie wspomniano nic na temat utraconych samolotów, więc możliwe, że to jest przekłamanie celowe albo nieświadome ze strony pakistańskiej. Może to jest też taktyka taka deeskalacyjna tak naprawdę, tak? Bo jeżeli Pakistan by faktycznie zestrzelił te 5 samolotów, albo by twierdził święcie, że to zrobił, to by znaczyło, że Pakistan też szuka wyjścia z tej sytuacji z twarzą bez dalszego eskalowania działań zbrojnych, tak? Bo w tej sytuacji Pakistan może powiedzieć: OK, wy ostrzeliliście nasze terytorium, ale my nie zostaliśmy dłużni, zestrzeliliśmy wasze 5 samolotów, w związku z tym jesteśmy kwita i porozmawiajmy o deeskalacji. Więc to, jeżeli Pakistan uzna to, czy to zrobił, czy nie zrobił, jest nawet drugorzędne, tak? Ale jeżeli uzna tą swoją odpowiedź za wystarczającą, to będziemy mieli sprawę mniej więcej pod kontrolą. Natomiast jeżeli Pakistan uzna, że to jeszcze nie zamyka sprawy i będzie dzisiaj w ciągu dnia albo jutro, w najbliższych dniach chciał odpowiedzieć w podobny sposób jakimś atakiem rakietowym na Indię, to będzie dalsza eskalacja i ta sytuacja ciągle pozostanie napięta, także może się w pewnym momencie wyrwać spod kontroli. Mhm. Powiedz, nie wiemy oczywiście, czy dojdzie do dalszej eskalacji, ale wkrótce będziemy wiedzieć. Być może jak Państwo już będziecie oglądać, to ten program będziemy wiedzieć więcej. Ale porozmawiajmy chwilę o znaczeniu tego konfliktu dla jakby całego globalnego układu sił. Czy to się jakoś wpisuje w to wszystko, co dzieje się na świecie, a na świecie dzieje się dzisiaj, jak wiemy, bardzo dużo. Pakistan jest zbliżony z Chinami, Indie balansują między jednym światem zachodu a południa, ale w ostatnich latach jednak zbliżyły się do świata zachodniego. To nie znaczy, że są jego częścią, ale się zbliżyły. Opowiedz, jak ty to odczytujesz i jakie to ma znaczenie dla globalnego układu sił? No to teoretycznie ma bardzo duże znaczenie, bo Indie teraz będą bardzo uważnie obserwowały reakcje swoich partnerów na to, co się wydarzyło. Jeżeli usłyszą słowa poparcia i solidarności ze strony państw zachodnich, to jeszcze bardziej zbliży je w stronę Zachodu. Jeżeli natomiast Zachód tutaj stanie
jako taki neutralny rozjemca albo potępi ataki ze strony Indii, które grożą dalszą eskalacją, no to zwiększy to nieufność i niechęć wobec Zachodu. W związku z tym to jest taki kolejny bardzo ważny etap w przeciąganiu Indii na stronę Zachodu, tak? Bo Indie tradycyjnie były związane ze Związkiem Radzieckim, później z Rosją, później właśnie jako członek grupy BRICS, próbowały zbliżenia z Chinami, tak? Próbowały budować taki blok opozycji, oporu wobec dominacji Zachodu i Stanów Zjednoczonych, ale jednocześnie coraz bliżej współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi, z Europą. Zachód, szczególnie Stany Zjednoczone, widzą w Indiach przeciwwagę dla Chin i w interesie Stanów Zjednoczonych jest odciągnięcie Indii od Chin, a może też i od Rosji, tak? Chociaż tutaj kalkulacje pewnie Donalda Trumpa mogą być bardziej skomplikowane. W każdym razie to, jak zareaguje Zachód, ale też jak zareagują Chiny czy Rosja wobec tego, będzie wyznaczało przyszłą jakość tych relacji Indii i ich decyzje w polityce zagranicznej. Na razie widzimy, że zgodnie z oczekiwaniami Chiny uznały te ataki Indii za godne pożałowania i wezwały do deeskalacji obie strony. Podobnie o deeskalacji w ostatnich dniach mówili Rosjanie, chociaż kilka dni temu, chyba 2 dni temu była rozmowa telefoniczna premiera Modiego z prezydentem Putinem, gdzie on jednak jednoznacznie stanął po stronie Indii, czując, że może tracić wpływy w tym kraju, bo wcześniejsze wypowiedzi ministra Ławrowa były takie, które się nie spodobały w Indiach, tak, które mówiły właśnie o wezwaniu obu stron, do wstrzemięźliwości, do opanowania. To w Indiach nie zostało dobrze przyjęte i wczoraj, czy te 2 dni temu, Władimir Putin bardziej jednoznacznie uznał prawo Indii do samoobrony, wyraził solidarność, potępił te ataki. W związku z tym widać, że Rosjanie tutaj nie odpuszczają. Stany Zjednoczone też w ostatnich dniach stawały bliżej po stronie Indii właśnie po to, żeby odbudowywać czy budować cały czas to zaufanie, które historycznie było niskie wobec Stanów Zjednoczonych. Tutaj mieliśmy kilka wypowiedzi administracji amerykańskiej, które wskazywały na pewną taką domniemaną zgodę na prawo Indii do odpowiedzi na ataki terrorystyczne. Najbardziej jednoznacznie do tej pory wypowiedział się Izrael, tak, który widzi w Indiach podobnie kraj zmagający się z islamskim terroryzmem i tak jak sobie Izrael daje prawo do ataków na Hamas, nie zważając na koszty, tak uważa, że Indie tak samo mają prawo do tego, żeby uderzyć w cele terrorystyczne, w infrastrukturę terrorystyczną na terytorium Pakistanu, skoro Pakistan nie chce współpracować z Indiami w pojmaniu i ukaraniu tych sprawców tych wydarzeń. Więc historycznie Pakistan zbliżał się w stronę Rosji, zmieniając swój sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone przerzuciły swoją uwagę na Indię jako głównego sojusznika z regionu i wydaje się, że jeszcze w zależności od tego, co zrobi Europa, ale wydaje się, że interesy Zachodu są takie, że uznają działania Indii jako legalne, jako uprawomocnione, po to właśnie, żeby dalej przeciągać Indię na własną stronę, odciągać je od Chin, od Rosji, żeby właśnie nie powstał jakiś antyzachodni, antypółnocny sojusz państw globalnego południa. No ciekawe też, jak się zachowają ostatecznie Stany Zjednoczone, tak? Rozumiem, Trump wydał dał jakiś pierwszy głos, ale on nie był chyba bardzo jednoznaczny. Tak, Trump na razie dostrzegł to, co się wydarzyło, uznał to, że to jest też godne pożałowania, tak, że to nic szczególnie pozytywnego się nie wydarzyło. Wspomniał o historii tych relacji między tymi państwami trudnych, że to było może spodziewane. Można powiedzieć, uszczypliwie powiedzieć, że za Joe Bidena do takiej eskalacji nie doszło, a za jego prezydentury doszło, prawda? Ale tutaj Stany Zjednoczone w ostatnich dniach naciskały na Pakistan przede wszystkim, żeby ten współpracował w niezależnym śledztwie, żeby pojmać tych sprawców tych ataków. Pakistan jednak tutaj zachowywał wtedy taką postawę asertywną, mocno odrzucając wszelkie oskarżenia indyjskie, więc Indie raczej postrzegały to
te zachowania administracji amerykańskiej i J.D. Vance'a i członków administracji Marca Rubio jako raczej proindyjskie, tak? W związku z tym uznano, że jest pewne przyzwolenie na to, żeby ten atak przeprowadzić, że nie będzie z tego negatywnych skutków dyplomatycznych, chociaż Pakistan może liczyć na wsparcie chociażby państw muzułmańskich, organizacji państw islamskich. Jednoznaczne propakistańskie oświadczenie chociażby wygłosiła Turcja, tak, członek NATO, który uznał ataki indyjskie jako agresję na niezależne, suwerenne państwo, jakim jest Pakistan. W związku z tym mamy kolejny taki punkt sporny, który będzie budował sojusze i będzie testem też dla wiarygodności nowych partnerów Indii i Pakistanu. Porozmawiajmy chwilę o tych państwach, o tych dwóch państwach, o tym, co je różni, na ile to się przykłada na realne napięcia między ludźmi, którzy żyją blisko siebie, choćkolwiek blisko siebie przy tamtych odległościach, przy tej skali, prawda, przy tych liczbach często niewyobrażalnych dla nas, jeśli tam nie jeździmy, no ty jeździsz tam często i znasz dobrze ten region. Rozumiem, że Indie są krajem bardzo szybko rozwijającym się i w liczbach to wygląda niesamowicie. 5. gospodarka świata, prawda, w stały wzrost PKB 6-7%, idą do technologiczny rozwój, ale jak się jest tam i jeździ po Indiach, no to się jest jednak w trzecim świecie, czy w globalnym południu, nie? To jednak jest tam bardzo dużo biedy, nędzy i marnych warunkach, ale w Pakistanie jest znacznie gorzej. Ja mówię często, że Indie to jest specyficzny kraj, który żyje w 3 epokach jednocześnie, tak? Tam są miejsca, które są bliżej średniowiecza, tak? Jakby obszary rolnicze, gdzie chłopi pługi ciągną jakimiś bawołami, prawda? I wykonują całą pracę ręcznie, a jednocześnie mamy wiek XXI, tak? I nowoczesne miasta, bogate i dużo bogatsze niż cokolwiek, co możemy zobaczyć w Polsce. Więc Indie są krajem kontrastów, mają tą biedę i to bogactwo, ale mają ogromny potencjał, tak? Pakistan żyje jednak głównie w przeszłości, tak? To jest ciągle państwo bardzo słabo rozwinięte, z ogromnymi wyzwaniami wewnętrznymi, z ogromną biedą i tam nie ma takiego potencjału i perspektyw na jakieś lepsze poprawę statusu życia ludności. Do tego to, co mówiłeś, no Indie są demokracją, tam ta demokracja, powiedzmy, w ostatnich latach ma coraz większe problemy, tak, mówimy o takich autorytarnych ciągotkach premiera Modiego, ale jednak to jest demokracja, tak, które przynajmniej w zeszłym roku podczas wyborów parlamentarnych udowodniła, że wszystko działa jak najlepiej, że sprawne są instytucje i to jest jednak demokracja. W Pakistanie mamy rządy pseudodemokratyczne. Tak naprawdę tym państwem rządzi armia, która decyduje nie tylko o strategicznych kierunkach polityki zagranicznej, ale też miesza się w relacje wewnętrzne, która usunęła ostatnio niepopularnego czy skonfliktowanego z nim premiera Imrana Khana, który siedzi od kilku miesięcy w więzieniu, więc jest ręczne sterowanie tym krajem. Armia pakistańska jest też tutaj głównym odpowiedzialnym za eskalowanie relacji z Indiami, bo napięte relacje z Indiami są w interesie armii, bo uprawomacniają, legitymizują jej specjalny status, nadzwyczajną pozycję w tym państwie jako gwaranta egzystencji i suwerenności Pakistanu. Więc czasem też pakistańskie służby specjalne są oskarżane o wspieranie ugrupowań terrorystycznych właśnie w ramach takiej wojny 1000 cięć, tak? To jest to określane, czyli wspieranie aktorów pozapaństwowych, organizacji separatystycznych, terrorystycznych w Kaszmirze, które mają wiązać siły indyjskie, które mają takimi małymi ciosami osłabiać indyjskie państwo i ograniczać ich wzrost międzynarodowy. Plus jest tam, rozumiem, potworna bieda, 40% społeczeństwa, czyli prawie połowa, tak, żyje w biedzie czy w nędzy, słaby dostęp do edukacji, no właśnie gigantyczne kłopoty z demokracją. Jak rozumiem, Pakistan jest coraz bardziej uzależniony od świata zewnętrznego, od, nie wiem, instytucji międzynarodowych, ale przede wszystkim od Chin.
Tak jest. No, można powiedzieć, że Pakistan wpadł do kieszeni chińskiej. Tak? To Chińczycy są jedynymi praktycznie inwestorami w tym kraju. Realizują też swój strategiczny projekt. Tak, największa inwestycja w ramach słynnego pasa i szlaku wiedzie przez Pakistan. $60 miliardów na korytarz indyjsko-pakistańsko-chiński, korytarz gospodarczy, który ma dać Chinom właśnie przez sporny Kaszmir drogę, najszybszą drogę do Zatoki Perskiej, do Morza Arabskiego, jako skrócenie tej drogi dla transportu surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu. Więc Chińczycy są mocno obecni w Pakistanie, zastąpili Stany Zjednoczone, jak mówię, jako główny dostawca uzbrojenia, są głównymi inwestorami, głównym partnerem handlowym. No, Pakistan jest w dużym mierze gospodarczo uzależniony od Chin, ale nie tylko, bo jeszcze zależy od pomocy międzynarodowej i przede wszystkim od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który udziela im co jakiś czas kolejnej transzy kilkumiliardowej pożyczki takiej stabilizującej gospodarkę, bo też mówi się o Pakistanie, że to jest państwo w ciągłym problemie, ale jest tak jak duże banki too big to fail, tak? Czyli jest za duży, żeby pozwolić mu na upadek, bo chaos wynikający z takiego upadku, pamiętajmy, tam są też organizacje wewnętrzne, terrorystyczne, które walczą z państwem pakistańskim, z armią pakistańską, czy to Beludżowie, czy Talibowie, czy państwo islamskie, które ma tam swoje odnogi. To jest coś, co w przypadku upadku tego państwa są obawy, prawda, czy ta broń nuklearna, czy jakaś inna nie trafiłaby w nieuprawnione ręce. W związku z tym nikt nie jest zainteresowany upadkiem Pakistanu, ale A na ile tam jest, jeśli mogę ci wejść w słowo, tam silne poczucie przynależności narodowej? To znaczy, na ile te emocje wobec innego państwa, innej nacji, wobec Indii są silne, a na ile oni są tak wewnętrznie podzieleni, zawaleni swoimi problemami, tam i tak jest niebezpiecznie. Nie potrzeba Indii i indyjskiego wojska, żeby w Pakistanie bać się o swoje życie i przetrwanie. To jest na ile bardzo... te emocje między dwoma państwami są też silne, nie? To jest bardzo dobre pytanie o spójność i tożsamość Pakistanu, tak? Bo tutaj ta wrogość do Indii odgrywa bardzo ważną rolę łączącą naród, tak? Jakby ta antyindyjskość jest czymś, co łączy Pakistańczyków, co ma zapewnić im też poczucie tożsamości. Pakistan jest antyindiami, tak? Ale to jest silne takie poczucie wśród zwykłych, przeciętnych ludzi, tak jak my czujemy wobec jednego naszego sąsiada dosyć silne emocje, to czy tam też jest to tak powszechne? No myślę, że to można porównać do relacji Polski z Rosją. Tak? To podobnie w Pakistanie jest przeświadczenie, że mają silniejszego sąsiada, który jest regionalnym hegemonem, który stanowi egzystencjalne zagrożenie, który zgłasza roszczenia do części administrowanej przez nich terytorium, który ma historię rozłamu tego państwa, który jest oskarżany o dalsze działania wywrotowe, bo Pakistańczycy trochę myślą, że wszyscy działają pewnie tak jak oni, tak? I od wielu lat oskarżają Indię z kolei o wspieranie antypakistańskich organizacji terrorystycznych, a przede wszystkim o wspieranie separatyzmu Beludżów. Tak? W tym może być nawet dużo prawdy. To znaczy, tak jak Pakistan wspierał separatyzm Kaszmirczyków przeciwko Indiom, tak indyjskie służby specjalne pewnie mają pewną rolę w wspieraniu separatyzmu Beludżów, a ta sytuacja staje się w ostatnich tygodniach coraz poważniejsza dla samego Pakistanu. Tam dochodzi coraz częściej do ataków terrorystycznych i próby odłączenia właśnie tej prowincji Beludżystan. To jest największa terytorialnie prowincja Pakistanu, ale najmniej zamieszkana ludnościowo. Więc w Pakistanie mamy 4 różne prowincje, 4 główne grupy etniczne i one nie wykształciły do końca takiej tożsamości Pakistańczyka, tak? Takiej wspólnoty narodowej ponad tymi etnicznymi podziałami. Jednak Pakistan pozostaje państwem dość podzielonym etnicznie i religijnie, bo to jest kraj muzułmański, ale tam są podziały w ramach sunnizmu między szyitami a sunnitami, no i między tymi różnymi grupami etnicznymi. Tym, co łączy w największej mierze tych różnych Pakistańczyków, jest poczucie zagrożenia ze strony Indii i pewna antyindyjskość. A w sytuacji kraju, który nie ma relacji praktycznie żadnych handlowych, międzyludzkich z Indiami, tam jest bardzo łatwo w związku z tym o manipulację, o wyolbrzymianie tego zagrożenia. Brak kontaktów międzyludzkich powoduje, że to nastawienie ludności Pakistanu wobec Indii jest coraz bardziej wrogie.
właśnie do tego chciałem zmierzać. Na ile twoim zdaniem oba kraje, przywódcy obu krajów mogą chcieć wykorzystać tę wojnę do budowania swojej pozycji, no bo tak to często jest, tak, że wojny się prowadzi też po to, żeby uzasadnić swoją sytuację wewnętrzną, żeby pokazać, że walczymy z wrogiem, konsolidujemy władzę w związku z tym i nakręcamy spiralę niechęci czy nienawiści wobec tych drugich, z którymi toczymy wojnę. Na ile tutaj po tych obu stronach i w Indiach i w Pakistanie to ma potencjał do rozwoju, do tego, że w pewnym momencie oni już nie będą mogli się wycofać z tego i będą musieli eskalować te działania wojenne. No na pewno możemy powiedzieć, że to służy, taki ograniczony konflikt czy wymiana ciosów służy zarówno premierowi Modiemu, jak i pakistańskiej armii. Zresztą premier Modi właśnie zdobył, czy umocnił swoją popularność i zdobył kilka punktów, tak? Przeprowadzając ten atak rakietowy w Indiach, patrząc przynajmniej na media społecznościowe, jest ogromna radość z tego, że sprawiedliwość została wymierzona, że daliśmy nauczkę, daliśmy karę Pakistanowi, ofiary zostały pomszczone i tak dalej. W związku z tym jest ogromne poparcie dla Indii, dla działań premiera Modiego. Tak samo ze strony opozycji. Wszyscy się tutaj w tym momencie jednoczą za flagą i to zarówno po stronie indyjskiej, jak i pakistańskiej. W Pakistanie jednak to służy głównie umocnieniu pozycji armii, tak? To nie służy, nie wiem, politycznie rządowi bo tam nie ma już jakby miejsca na normalną konkurencję polityczną, więc na tym w Pakistanie korzysta głównie armia i dlatego też oskarża w ogóle Indię o to, że ta cała sytuacja była sfingowana. Przedwczoraj mieliśmy specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, zwołane na żądanie Pakistanu, na którym Pakistan przedstawiał zamachy w Pahalgam jako tak zwaną operację fałszywej flagi. Czyli sugerował, że to indyjskie służby specjalne tak naprawdę przygotowały ten zamach i zabiły swoich własnych 26 obywateli, co się wydaje jednak daleko posuniętym absurdem. Indiom nie są na rękę ataki terrorystyczne. Indiom nie jest na rękę wojna z Pakistanem, bo tak jak mówiliśmy, Indie mają swoje ambicje dużo większe. Tak? To one chcą być mocarstwem globalnym, chcą być silną gospodarką, a gospodarka potrzebuje stabilnego otoczenia, tak? Bezpieczeństwa w regionie. Indie, zresztą najnowszy outlook Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazuje, że Indie już prześcignęły Japonię jako czwarta największa gospodarka świata, tak? I chcą w najbliższych 2 latach przeskoczyć Niemcy. Jeżeli doszłoby do wojny z Pakistanem, to odbiłoby się oczywiście negatywnie na sytuacji gospodarczej Indii, spowolniło ich wzrost gospodarczy i miałoby inne katastrofalne skutki, tak? Ludzkie, humanitarne i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to, na czym zależało... Ale jednak Modi odpowiedział na to, tak? To była jego decyzja o zaatakowaniu Pakistanu. Tak, bo tu są 2 elementy. Tak? Z jednej strony premier Modi, oskarżając Pakistan o to, że stoi za tymi atakami, zmusił się niejako do pokazania, że jest silnym liderem i nie zostawi tego bez odpowiedzi. W związku z tym jakaś akcja kinetyczna, militarna była spodziewana. A po drugie, tak, więc to jest ten element taki ideologiczny, polityczny, to znaczy premier Modi nie mógł tego nie zrobić, bo by stracił wiarygodność w oczach swoich obywateli, a to kosztuje w demokracji władzę. Ale po drugie, to chodzi jednak o realne odstraszanie Pakistanu. Po podobnej akcji, o której wspominałem w 2019 roku, tam na ataki lotnicze na obozy terrorystów w Balakot, intensywność ataków terrorystycznych w Kaszmirze spadła niemal do zera. Tam nie było poważnych ataków. Więc ten element odstraszania wtedy zadziałał. Tak? Przez wiele lat w Kaszmirze było spokojnie. Pakistan bał się albo nie był zdolny do tego, żeby wspierać tego typu działania. No i teraz chodziło o to, że trzeba było Pakistanowi znowu przypomnieć o gotowości Indii do eskalowania działań, do tego, że Indie nie boją się parasola nuklearnego, że nie jest tak, że Pakistan może działać po prostu bezkarnie, bo ma bombę atomową. Tak? Premier Modi musiał kolejny raz pokazać, że on się tego zagrożenia nie boi, że jest gotowy do przeniesienia tej wojny na terytorium Pakistanu, ale w ograniczony sposób.
Na razie to jest teatr. To, co obserwujemy, to jest teatr z jednej i z drugiej strony. To jest trochę sygnał wysłany do własnego społeczeństwa, a z drugiej strony do społeczności międzynarodowej, tak? Pokazania, że Indie są wielkim krajem, wielkim mocarstwem, tak samo jak Stany Zjednoczone czy Izrael, mają prawo do ofensywnych działań w sytuacji, kiedy czują, że ich bezpieczeństwo jest zagrożone. Znając historię tych konfliktów, tych wojen między Pakistanem a Indiami, znając obecną sytuację w obu krajach i nastroje, poważnie obawiasz się eskalacji i rozwinięcia tego do pełnoskalowej wojny? Myślę, że nie. Właśnie z tego powodu, o którym wspominałem, to znaczy Indiom z powodów gospodarczych przede wszystkim nie jest na rękę wojna z Pakistanem i też takich geopolitycznych. Indie uważają, że dla nich przeciwnikiem są Chiny, a nie Pakistan. I nie chcą być łączone w takiej świadomości międzynarodowej z Pakistanem i z tym Kaszmirem i tak dalej. One by chciały zamknąć ten temat, ale jednocześnie uznają za jedno z najważniejszych wyzwań terroryzm. W związku z tym to jest okazja też dla premiera Modiego, żeby wywrzeć presję na Pakistan, żeby faktycznie na poważnie zajął się tymi organizacjami, które albo ze wsparciem, albo nawet bez wsparcia, ale przy obojętności władz pakistańskich działają na terytorium Pakistanu i wspierają działalność antyindyjską po indyjskiej stronie granicy. W związku z tym Indiom nie jest na rękę ta wojna. Wydaje się, że tak samo nie jest na rękę Pakistanowi z innego powodu. Tak? Że dla Pakistanu poważna, pełnoskalowa wojna z Indiami musiałaby zakończyć się porażką. Musiałaby zakończyć się rozpadem tego państwa, w związku z tym to jest wyzwanie egzystencjalne. Dlatego też armia pakistańska musi pokazać, że jest mocna, jest silna, jest gotowa do odpowiedzi, ale też nie jest w interesie Pakistańczyków eskalowanie tego dalej, tak, żeby Indie musiały powtórzyć ten atak z dużo większą siłą. Tak? Tutaj pamiętajmy o tej dysproporcji potencjałów, a wydaje mi się, że z punktu widzenia indyjskiego nawet wojna nuklearna nie jest czymś zupełnie absurdalnym i nieosiągalnym. Ja pamiętam wiele lat temu rozmawiałem z jednym z ekspertów do spraw wojskowości w Indiach, który mi tłumaczył w prosty sposób, że wojna nuklearna nie jest żadnym zagrożeniem dla Indii, bo Indie mają wtedy 1 miliard mieszkańców, a Pakistan 200 milionów. W związku z tym łatwo sobie obliczyć, kto przeżyłby ewentualną wojnę nuklearną na subkontynencie. W związku z tym to Pakistan powinien się obawiać eskalowania tego dalej. Więc z punktu widzenia militarnego wojna nie jest w interesie Pakistanu, a z punktu widzenia gospodarczego i geopolitycznego ta wojna nie jest w interesie Indii. Dlatego spodziewałbym się raczej, że po tej wymianie ciosów, podobnie jak to było w 2019 roku, też przy jakimś wsparciu presji międzynarodowej nastąpi pewne uspokojenie, zostaną w miejscu zachowane te różne inne presje, instrumenty dyplomatyczne, tak? To zatrzymanie wody, Indusu, sankcje gospodarcze, handlowe, wizowe i tak dalej, ale Indie zdjęły z siebie, jakby spuściły trochę powietrze z tego balona, który był pompowany przez 2 ostatnie tygodnie. Jeżeli Pakistan nie odpowie w jakiś nieproporcjonalny sposób w najbliższych godzinach, to oczekiwałbym raczej uspokojenia tej sytuacji i do powrotu do sytuacji nie sprzed 22 kwietnia, ale przynajmniej do sytuacji sprzed wczoraj. Bardzo Ci dziękuję. Patryk Kugiel, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To wszystko na dzisiaj. Zobaczymy, jak sprawy się potoczą. Miejmy nadzieję, że nie przerodzi się to w wielką wojnę. Subskrybujcie Układ Otwarty. Przypominam, rejestracja na konferencję Instytutu Wolności dotyczącej bezpieczeństwa i prezentacja głównych tez raportu profesora Andrew Michty, który będzie raportem Instytutu Wolności 12 maja w Warszawie. Możecie się Państwo zapisać, zarejestrować, kupić bilet na to wydarzenie. I Szkoła Przywództwa do końca tego tygodnia możecie Państwo aplikować. Ja bardzo serdecznie namawiam. Od 10 lat uczestniczę, współtworzę ten projekt i myślę, że jest naprawdę bardzo ciekawy. Dzięki, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.